Witam serdecznie, Marcin z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek vlogowy tutaj ze stodoły. Co się dzieje, bo przyszły jakieś dostawy. Ja tutaj też pakuję zestawy takie startowe na zlot w Łebie. I będę miał dla Was archiwalny taki kawałek filmu Dziewczyny na motocyklach. To jest jakiś taki początek chyba lat 90. z TVP. To sobie na samym końcu włączymy. Czekajcie, zapalę tutaj światło. O, cześć. O, zgasiłem. Cześć Maciek. Hej, hej, witam. Jest Maciek, Łysy tam coś tnie cegłę. A my mamy tutaj paczki. Tu jest ta paka i jeszcze gdzieś jest druga, nie? Także zaraz to sobie pootwieramy. O. Zobaczymy co tu doszło. Mam już też tutaj, o, mam blachy zlotowe. Czynić honory czy odpakować? No nie, odpakowuj. No to. Ale patrzę, bo tutaj też doszły blaszki różne blaszki, bo mamy tych szpinek całą masę. Co chwilę nam się to kończy. A te już są dodane chyba na stan, nie? Ten Indian. No, tak mi się wydaje, ale wolę sprawdzić. Tutaj Polska. Jakiś, no jest, o, ten jest wzór najlepszy, Indian z jakąś czachą. Tu mamy jakieś Junaki, tu też Indiany, Intruder, Polska, o, Virago doszło. Dragstar, Kawasaki Zephyr. O, mój brat ma takie Kawasaki. O, a i widzisz, tutaj się ktoś pytał właśnie o te czaszki i do mnie pisał. I widzę, że ich długo nie było, a w końcu doszło. To gdzieś sobie na motocykl ktoś przyczepia. I o, ja wczoraj myślałem, że bo tutaj siedziałem w nocy znowu w stodole, ale nie odpaliłem live'a. O, zobacz, fajna ta czaszeczka taka. Przyjemna, mi się Dużo bardzo ją można podoba. gdzieś przyczepić na błotniku, na zbiorniku. To jest taka żywica epoksydowa. O, jest Grzegorz. Zjawił się, tak? Cały na czarno, jak pan Łysy z brodą. Cały na czerwono. Podniosłem to przez przypadek, bo żeby się nie kurzyło, to wymyśliłem. Wymyśliłeś co? Polewam, nie? Aha. Stryskuję i podniosłem osłonę i... No dobrze, widać, że pracujesz. No, widać, że pracujesz. Zobacz, my patrzymy co doszło, Grzegorzu. O, No. doniczka czaszka. Trzeba wszystko sprawdzić, bo pamiętasz po... Aha, że czasami dochodzi coś poblicza, no. Wyciągamy za kilka... O, patrz. O, Widziałeś, że tutaj sobie wkładasz kaktusa do czachy? mega fajne. Uaktualniaj. No to Ostatnio Maciek ktoś- był aktualnie, ktoś się pytał o to, no bo tego nie było, ale to nie zawsze jest, nie? A tu co mamy? O, To nie zawsze jest. mamy na przykład takie piękności. No czaszka, widzicie, czaszki się zakończyły, a pamiętajcie, że czaszka to jest znak przemijania, śmiertelności, Narkomana. chrześcijański znak. O, i jest, co najważniejsze, no tak, no to jest chrześcijański znak czaszka. no Poczytaj dobrze, sobie no etymologię, przecież ale ja nie mówię, ja się niektórzy mówią, po co te czaszki wam? Śmieję. O! Patrz, to jest rewelacja. Tutaj uwaga, ukryta szczotka do zębów. Mamy resztę I części. jest składany w 3 częściach. No poszły wszystkie, znaczy chyba 2 zostały, a było ich dużo. Może skręcę, jak chcesz. Czekaj, Nie? dobra. O. Skręć. Skręcimy. Właśnie brakuje nam Grzegorz operatora. Jakbyś poszedł na kurs operatora pieśni i tańca, To by było żebyś cudowne. tańczył z kamerą razem. Ja też. Ja mogę iść na kurs operatora koparki. O nie, do koparkowego nam nie potrzeba. Chciałem zrobić sobie właśnie. O, Opa. no i zobaczcie, patrzcie O, na to. piękne berło. Super, elegancko, można sobie czaszkę gdzieś tam postawić w toalecie. No dobra, to jest całe i zaraz zobaczymy jeszcze co tutaj mamy. Czekaj, to trzeba gdzieś będziesz... O, aha, bo tutaj są jeszcze jakieś kufle, też ostatnio ktoś kufle zamawiał i nie było. Nie było tych kufli, ale się pojawiły. To tak... O. O właśnie. No i jest taki kufelek. O, to jak żeśmy kiedyś na Woodstocku, pamiętasz, że była wioska motocyklowa i tam jeździliśmy ze sklepem na Woodstock. Teraz to Poland Rock, już wioski niestety motocyklowej nie ma, ale staliśmy przy wydawcy. Pamiętasz Grzesiu? Grzesiu się myje.
Mówię, jak na Woodstocku staliśmy przy wydawce i była kolejka po herbatę, bo tam zawsze klub taki motocyklowy Boengers wydawał herbatkę, kawkę za darmo chyba nawet i zupę. I dawali do malutkich kubeczków i kto nie miał, to u nas kupował kubeczek, nie? O. I brał właśnie do takich kufli. Więc to się... Tutaj taka załamana czacha, to też mi się bardzo podoba. Załamka. Zobacz, Grzesiu, Już. Bo muszę się przeodziać, żeby wiesz. to jest na niedzielny poranek Na niedzielny albo poniedziałkowy. Zobacz jaka fajna. Naprawdę mega, no. To jak L4 w poniedziałek mi wysyłasz, że... Bo na żądanie! Mówię, dobra, ale Grzegorz tutaj ma na żądanie kiedy chce. 60, tylko u nas 60 razy w roku NZ. Tak? Czy jak to się nazywa? Chyba tak, no. Kurczę, widzisz, nawet nie wiemy. No, zaraz jeszcze to podpakowujemy. Coś jeszcze przyszło? Aha nie, tu są te doniczki. A, to od razu stany, jakbyś zrobił Maciek później. Może to pokładać, koło siebie gdzieś. Jasne, będę się bawił. I tak to... O, tutaj też są kufle. Co my tu mamy? Opa, No. O, ta jest fajna, zobacz Grzegorz. Mega fajna. Słuchawki Hop. Ktoś też pytał się. dla zegarmistrza. Dla zegarmistrza, tak. W salonie jakimś Zegarmistrz świata. purpurowy. Zegarmistrz światła purpurowy. Ja ostatnio to kto, Maryla Rodowicz śpiewała, czy kto? Niemen chyba. Nie, Tak, nie? Niemen. Znaczy Rodowicz na pewno też, no ona to już... ale Aha, nie nie może tak? Aha, no dobrze, ty Znałem, Grzegorz, że to się twoje tak lata wszystko są śpiewało. bardziej. Jeszcze raz, powtórz jeszcze raz. Raczej nie nasze. Mówię, że twoje lata. Słuchaj. Moje na pewno O. nie. O, to jest ładne też. No to kiedyś mieliśmy, też się skończyło. Jak wszedłem, Tak. bo jak wchodzicie sobie na motozloty.com i tam działu jest wystrój i później jest czaszki. I sobie tak wszedłem, ostatnio przeglądałem, patrzę, mówię, wszystkiego nie ma, 000. Ja tutaj zaniedbałem po prostu dostawy. Proszę pana. Ale to jest też tak, że nie zawsze można zamówić, bo oni Nie, też nie. wypuszczają czasami serię, czasami powiedz- wznawiają, a czasami w ogóle nie ma, nie? Powiedz prawdę. A prawda jest taka, No. że była chwila, że powiedziałeś nic nie zamawiam. Wychodzimy ze wszystkiego. Czaszki, kufle, wszystko, bo się nic nie sprzedaje, nic nie zamawiam. Nie, to nie było, że się nic bo się Jak ja sprzedaje. mówię, że- Słuchaj, sprzedaje się, tylko że my miejsca nie mamy. Nie, No tu, ale wiesz, ja nie mówię zamawiać. Garaż się zrobił Ale za ja nie duży. mówię zamawiać tak jak kiedyś. Kiedyś Marcin zamawiał na przykład paletę, żeby nie zabrakło. No to tak było, no bo to wiesz, bo się kończy, bo może zawsze, ja wiesz, lubię, żeby mieć Albo towar. 3 No. palety perfum, bo nie wiadomo czy jeszcze będą. No i co? I nie wiadomo, nigdy. No i nie wiadomo, tylko gdzie to trzymać. No właśnie, musielibyśmy się rozbudować, ale to jest właśnie to. Czy rozbudowywać? Ja już nie chcę się rozbudowywać, bo my jesteśmy teraz, nie jesteśmy optymalni. Nie, No, to jest, prawda, tak. O, czekajcie, tu są Jest czaszki dobrze. te takie ludzkie Nie? czaszki mamy. jest dobrze zamówić po 4 czachy, tyle ile nam wejdzie na półkę i... No. O. Ty, a tak w ogóle to w weekend jest Maniów teraz, zlot na wyspie. Jedziecie na Maniów czy nie? Weekend? O, to I zależy. doktor Misio gra. O! O! No to Doktor Misio, więc kusi. dobrze by piątkę przybić, nie? Z Misiem. Kusi. Jedziemy, Maciek? Czemu nie? Ja fan Za jest. Panonar. O, właśnie, ja zaraz muszę znaleźć też, bo miałem wspominki zrobić za panonarowych tych. O! A z I proszę. basenem O. to ja pojadę. No widzisz, to jest taka... A, faktycznie. Zdążyłem Aha, zapomnieć. bo to jest skarbonka też. Skarbonka, tak. Ty, i kasa jeszcze jest. Coś tam lata, ale takich rozmiarów, no konkretnych. Na rozmnożenie. To jest 1 do 1, tak? Trochę to jest chyba nawet większe. Nawet Ja większa mam bym taką powiedział. Neandertala trochę. Jakbyś taki oczodu miał, to... Ale no ma coś z Neandertala, panie. Taka No, wysunięta ale teraz ja szczęka. czytałem, że my mamy, wiesz, dużo, że jakby te dwa gatunki żyły koło siebie i krzyżowały się co najlepsze, Są także mieszane. dużo ludzi ma, wiesz, geny też, że to oni wyginęli, ale jeszcze są wśród nas. Jeszcze są wśród nas. Dobra, tak. to jakiś nożyk, Maciek. Gdzieś leżał. To jest kula do czarowania, kula kręgula tak zwana dla iski. Kula kręgula. Zaraz zobaczymy. Nie, to mieliśmy dwie chyba, nie, też myślałem, żeby, a dobra, ale później ktoś, sprzedały się i ktoś jeszcze prosił tą kulę. Ja mówię, no dobra, pojawiły się teraz, to mówię, zamówię.
Tylko tego nie wyciąga, Grzesiu, nie wyciągaj, tylko niech to sobie leży u góry na magazynie. Nie wyciągamy, tylko I- sprawdzić, czy jest dobre, tak? No. Czy nie przyszły. Sprawdzić, czy jest dobre, tak, bo najgorsze jest to, że jak wysyłamy pewność, że jest nowe, zapakowane, wy otwieracie paczuszkę, podnieceni na prezent, a tu... Tak mieliśmy z tą, z tym, ze smokiem, pamiętasz? Z tym dużym. No, mieliśmy taką wielką czachę smoka i ona leżała z 2 lata, bo chyba była za 1700. Jak ktoś kupił i otworzyliśmy, się okazała, że była trzaśnięta. O, trzeba nożykiem. Tak, cześć. No i dobrze, no jest karton. Aha, a w tamten karton opróżniłeś już, tak? A, to tak mało? No ale dobrze, no nie. Nie, Tak samo jak ciuchów Harley'a, o i koszulki Harley'a jeszcze zostały. Ostatnio ktoś zadzwonił i się spytał, o co chodzi, dlaczego są te tanie takie koszulki, że to są faktycznie, że... tutaj właśnie. O, O, patrz. paluszek. Aha. I co mówiłem? Uciekł paluszek. A widzisz, no ale to ktoś przyklei, to zrobimy jakąś promocję. Tak. Cyk. O, Ty. dobra, nie. Już miałem mówić, że jest dobrze. Nie, no to dobra, Ale bo to, oprócz trzeba jest, tego to jest za wszystko jest drogi okej. fant, żeby to trzeba ten... No i to jest taka kula, świeci się i tam można wróżyć z ręki. Dobra, to. Dobra, posprawdzamy. O, także tam już dostawa doszła. Ja słuchajcie, przyglądam sobie te stare gazetki, takie było motocyklista. O tym wam kiedyś mówiłem w 2002 roku. I czekajcie, tutaj chyba w tym numerze 3. No ja tutaj robiłem relację, o tutaj było Brzeźno, ale tutaj jest, o, zlot ogólny Maniów, 4. Ale pierwsze 3 to nie były w Maniowie, tylko były w Sulistrowiczkach i w Sobótce. Ja zacząłem jakby przygodę z Apanonarem od tego zlotu w Sobótce. Pamiętam takie identyfikatory, wtedy były breloki fajne na skórzanych rzemykach. No a tutaj był ten Maniów i teraz patrzę, też już tego zapomniałem, a spróbując w goglach gdzieś znaleźć coś, informację o tym zlocie, to nic nie ma. Wtedy to internet dopiero początkował i często już te fora motocyklowe, które kiedyś działały, te strony zostały polikwidowane, więc no siłą rzeczy nie ma już tych informacji czy tam zdjęć. Ale fajnie, że została taka gazetka. Ja tutaj robiłem właśnie, no wtedy nieudolnie, jeszcze jak widzę te opisy, tutaj jakieś zdjęcia, kilka zdjęć. Zaraz wam jeszcze tutaj gdzieś powklejam zdjęcia, które mi się tam zachowały na dysku z tego zlotu. I słuchajcie, wjazd wtedy kosztował 30 zł. 30 zł i w tym była blacha, talon na posiłki, piwo. Ale masakra, no. Masakra. Piwo pół litra kosztowało 2,50. 2,50. No i zespoły Antares, Hollow Sign. No, wesoło, wesoło. O, i zespół Traf wtedy grał. No i tyle lat. Fajnie, że dalej chłopaki działają, tworzą imprezę. Ja postaram się być właśnie w sobotę. Dzwoniłem tutaj, się zapowiedziałem, że będę. I nie wiem, może live'a zrobię, albo jakąś relację pewnie. Bardziej relacje, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy sobie przeglądam to tutaj. No, Krodowski, to są wszystkie moje wizyty. Zobaczcie, Marcin Piotrowski Kudłaty. Wtedy było Brzeźno, wtedy pamiętam jeździłem po tych zlotach. O, Szklarska Poręba, Świebodzice, Krotoszyn. Co tutaj jeszcze? O, tutaj też tego ja nie robiłem. Ogórobranie 2002. No. O, ogłoszenia. Zobaczymy jakie ogłoszenia, słuchajcie. Czy są gdzieś tutaj ceny? Czy są gdzieś ceny? 31 000 Sportster. Zobaczcie jakie przełożenie. Teraz Sportster powiedzmy dalej kosztuje 30 000. No ale piwo już nie kosztuje 2,50, tylko jakieś 12 zł na imprezach, a w Łebie to i widziałem 16 i 20. Więc to różnie. K750. Trajka za 9000. Ural. Cały w chromach podatków, taki jak licznik za 400 zł. No nieźle. No i to by było, słuchajcie, dzisiaj na tyle.
To by było na tyle. Przygotowujemy się do zlotu. Ja już wcześniej Wam pokazywałem te pakiety zlotowe, które tutaj, nie wiem, będę też robił pewnie live'a. Może zrobię takiego właśnie, żeby coś tam pogadamy sobie o tym zlocie, jakieś pytania jak macie. Właśnie jak chcecie tylko na jeden dzień przyjechać albo na coś, to są jakieś opcje na to. Ale no, muszę się jakoś zebrać w sobie. Chciałem teraz podziękować, teraz wrzucę ten materiał na koniec właśnie z TVP, przegrany z kasety VHS od Krzysia Poradzińskiego. Krzysiu, serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję za to, że tutaj podsyłasz mi takie smaczki. To jest zapis właśnie, tak jak wczoraj dodałem tam z tą czajką, gazem 13. To jest nagranie jakieś, była jakaś kaseta VHS zgrana z różnymi jakimiś urywkami właśnie z telewizji. No i tak ja je pocięłem mniej więcej. Mam też tam właśnie jeszcze z takich motocyklowych klimatów tutaj wrocławskich, ale to się chcę spotkać jeszcze z osobami, które żyją z tych filmów i coś tam może razem jeszcze pogadamy, nagramy takiego jakiegoś vloga wspomnieniowego, więc na razie to zostawiam sobie, bo dzwoniłem wczoraj do Jacka, Jacek mówi, że jest chętny. I co tam jeszcze? No i tutaj Ola Zaprzaluk na tym filmie i tutaj chyba żona Zapalnika była, jak dobrze pamiętam, na tym Sportsterze. Także zapraszam na ten materiał i po materiale będzie pewnie zaproszenie na Łebę. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego spotkania. Trzymajcie się, cześć! Zainteresowałam się motocyklami kilka lat temu, zupełnie niechcący zainteresował mnie tym mój kuzyn, który jeździł na motocyklach, kiedy ja jeszcze byłam w podstawówce, ale wtedy mogłam mu tylko pozazdrościć. Chciałam sobie kupić motor od dawna, ale nie wiem jak to powiedzieć, brakowało mi mocy i finansowej i chyba samozaparcia. Ostatnio jakoś tak mi się to udało, dzięki chyba koledze. To jest już mój drugi motocykl. Pierwszy to był Sportster, dużo mniejszy od tego. Ten, jak widać, jest duży i będzie bardzo duży. Zastanawiam się, jak mi pójdzie na nim, jak będę na nim jeździć. Poprzedni motocykl to był Sportster, który był o pojemności 900, był nieco większy od motocykla Ady. I nauczyłam się na nim jeździć. Jak tylko się nauczyłam na nim jeździć, to się go pozbyłam. Tato do dzisiaj się ze mnie śmieje, że jak nauczę się jeździć na tym, to może wymyślę na przykład Elektrę, a Elektra jest jeszcze większa od Lowridera. Więc zaczęło się to kilka lat temu, jak wspomniałam, dzięki mojemu kuzynowi i tak trwało, ale ja właściwie tylko sympatyzowałam. To znaczy byłam sympatykiem motocykli i zakup tego czegoś przewidywałam w dalekiej przyszłości. To jest mój pierwszy motocykl. Kupiłam go w takim celu, żeby się nauczyć porządnie jeździć i nie mieć problemów z jazdą na przyszłość. To jest Yamaha 250 pojemności. Chyba najładniejszy model ze wszystkich Virago i ze wszystkich Japończyków, na jakich można jeździć. No, w przyszłości, to znaczy myślę, że po tym sezonie chciałabym sprzedać ten motor i kupić sobie coś do remontu. Nie jest łatwo kobiecie jeździć na motorze, niestety. Ja mam problemy z tym, z hamowaniem, na przykład z płynnym startowaniem. Także jak już na tym będę jeździć, to już wiem, że każdy inny nie będzie stanowił większego problemu. Teraz jestem lekko przestraszona tym, że ten motor jest taki duży, że ma taką straszną moc i że ma taką straszną pojemność. Ale myślę, że wszystkiego się można nauczyć, tak jak granie na pianinie na dwie ręce. Kiedyś wydawało mi się, że nigdy nie zdołam się tego nauczyć. Myślę, że nie będzie z tym problemu, to trzeba lubić i nie można się bać. W tamtym roku kolega dał mi się przejechać swoją WL-ką Harley'em i właściwie jak wsiadłam, od tej pory już, że tak powiem, zachorowałam na amen i na całe życie. Ja mam nadzieję, że ja zyskuję, teraz dopiero będę wzbudzać zainteresowanie. Tak sobie myślę, a nie groźne. Chociaż nie wiadomo, może niektórzy będą się bali do mnie podejść, jak mnie zobaczą na takim groźnym motocyklu. Coś, o czym zawsze marzyłam, więc ja myślę, że ja dzięki temu tylko mogę zyskać. I podkreślić swoje ego wewnętrzne, przez co
przez co zainteresować ludzi dookoła. No i ja kończę studia w tym roku na Akademii Muzycznej i zobaczymy co dalej. Ja studiuję prawo i będę prawnikiem w niedalekiej przyszłości. Tutaj jak widać Ada będzie muzykiem, ja będę prawnikiem, ktoś tam jeszcze może będzie lekarzem kiedyś. I łączy nas tylko to, że lubimy motocykle, lubimy na nich podróżować i siebie nawzajem lubimy, bo właśnie to jest bardzo ważne. Oprócz tego, że łączą nas maszyny, ja mam wrażenie, a dopiero poznaję to środowisko dokładniej, że ludzie, którzy się tym zajmują, to ludzie wyjątkowi i zachowują się inaczej niż tacy normalni ludzie, którzy po powrocie z pracy do domu siedzą w domu i oglądają telewizor. Największy zlot motocykli nad Bałtykiem, Bike Week Łeba. 15-18 sierpnia spotykamy się po raz 14 w tej pięknej nadmorskiej miejscowości. Przez 3 dni będą konkursy, koncerty, pokazy, różne rzeczy się będą działo. Będą widowiskowe parady. W czwartek parada nocna, piątek, sobota 2 dzienne. Także serdecznie Cię zapraszam. Na polu namiotowym o wielkości 5 hektarów będzie też miasteczko zlotowe. Będą wystawcy, będzie piwko, będą grille, będzie duża hala namiotowa. Także będzie się tam działo. Szykujcie urlopy, szykujcie wakacje. Warto w tym okresie odwiedzić Łebę, bo naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Do zobaczyska, zapraszał Marcin Easy Rider. Hej! Wieczór z każdymi oddechami. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Konkursy, koncerty, radość bez końca. Przyjaciele wokół, blask do rana słońca. Muzyka nas jednoczy, każdy śpiewa razem. W Łebie jesteśmy jednym podmiedem, gwiazd bazem. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Pod gwiazdami wolność w sercu mamy, tolerancja, muzyka, razem to przetrwamy. Łeba nas łączy w jedności, moc. Bike Week, tu nasz czas, od świtu po noc. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Ograna do nocy przygoda nas niesie. Każda chwila w Łebie to nowa opowieść. Motocykle błyszczą, słońce grzeje mocno. To nasz raj na ziemi, nasz dom, nasz los. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy każdego. Motocykliści wolni jak ptak. Czaszka Easy Rider to jest nasz z nas. Łeba, nasze miejsce na ziemi. Razem świętujemy, przyjaciółmi niezmienni. Bike Week to nasz hymn, nasza droga. Wracamy tu co roku, by dzielić tę przygodę. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!